Skorpiony, witam Was ciepło i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na marzec, na nowy miesiąc. Tutaj jest rycerz mieczy, waleczny. Co do Was przychodzi? Co się pojawia lub kto się pojawia? Bo oczywiście mogą to być osoby. No tutaj jest szóstka mieczy. Osoba była w ogólnej energii z kolei i od razu powiem, że możecie mieć do czynienia z trygonem powietrza, czyli bliźnięta waga lub wodnik. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj do przeszłości odchodzi dziesiątka mieczy. Bardzo dobrze, bo to może być jakiś marazm, to może być zastój. Skorpiony, jak Wy przedstawiacie się w marcu? Co Wam gra w duszach, w sercach? No i tam już gdzie sobie wymyślicie. Tutaj siódemka mieczy i jak na razie same Mieczysławy. Ktoś może mieć z takim Mieczysławem do czynienia, czy z Mieczysławą. Rada dla Was. Król mieczy również. Ciekawe, czy kolejne karty też będą mieczami, ale też tutaj jest powiedziane, że wspiera Was król mieczy, czyli raczej głowa, rozum. Czego raczej nie robić, czego unikać, co przeszkadza. Czwórka buław i z przełożenia karta kochanków. No dziwnie się tutaj pokazało. Tak jak już wspomniałem, same miecze i macie tutaj rycerza i króla. To tak jak jeden by bardzo się o coś starał, a drugi już to miał. I od razu tak powiem, żeby być w tym miesiącu, albo w ogóle zawsze, w energii obfitości. Czyli jeśli sobie już coś zamierzycie, macie jakieś zamiary, żeby coś osiągnąć, to spróbujcie się zachowywać tak, jak już byście to mieli. I najprawdopodobniej gdzieś łatwiej Wam się, czy szybciej uda to przyciągnąć, ale to może później powiem więcej. No i z przełożenia kochankowie, więc wydaje mi się, że w tym miesiącu warto jest się starać, pracować, na pewno warto się uczyć, czy próbować iść do przodu, dlatego że jest co osiągnąć, jakkolwiek to zabrzmiało. Czyli zastanawiacie się, czy rozpocząć kurs językowy i tu jest powiedziane tak, dlatego że najprawdopodobniej ta umiejętność posługiwania się innym językiem na pewno Ci się przyda. Czy powiedzmy, tutaj oczywiście możecie sobie to dopisać do swojej sytuacji. Czy robić remont? Tak, robić remont będzie lepiej. Będę tego potrzebował. Albo po zrobieniu remontu okaże się, że naprawdę tego potrzebowałem. Tutaj widzę jakąś unię, widzę jakiś pakt, tylko żeby właśnie tak jakby kontakty międzyludzkie nie przysłoniły Wam Waszych celów, bo widzę tutaj dużą ambicję i dużą celowość w tym miesiącu. Jest rycerz mieczy na strusiu, bardzo zabawny. Bardzo go lubię, w ogóle te talie i wszystkich rycerzy tutaj. I powiem tak, na pewno macie jakiś cel, dążycie do niego, jeśli na przykład, powiedzmy, zima była, a pewnie dla większości z Was była, długa i sroga, to tutaj nawet tak, słuchajcie, mentalnie i jeśli chodzi o poziom energii, to jest pokazane, że tutaj już gdzieś powiedzmy jest powiew wiosna, albo myślicie sobie, o kurczę, idzie wiosna, mało mam czasu, żeby dokończyć kurs, zrobić remont, czy na przykład zrzucić pozimowe kilogramy, coś na tej zasadzie. Tym bardziej, że tutaj przychodzi szóstka mieczy i ja tutaj widzę, że ruszacie do przodu. Na początku może wydawać się to dosyć powolne, ale to nic. Zaufajcie procesowi i pamiętajcie, że nie od razu ten Rzym zbudowano, czy ten Kraków, czy cokolwiek innego, jak to się mówi.
A może macie jakieś inne powiedzenia, więc koniecznie piszcie. No tak, no ruszacie do przodu i już się coś rozjaśnia. Z takiego marazmu, z takiej niechęci i z poczucia, że jejku, ta zima się nigdy nie skończy, już widzicie światełko w tunelu. To zwłaszcza dla osób, które miały trudniejszy czas ostatnio. I teraz tak do przeszłości odchodzi 10 mieczy. I jeszcze lepiej, bo no właśnie ten marazm, takie lenistwo, takie poczucie pokonania. I słuchajcie, jeśli to z wami nie rezonuje, to oczywiście sprawdzajcie też czytania dla swoich znaków ascendentalnych, bo może tam będzie więcej, ale no ja na przykład zazwyczaj w zimie mam tak, że mam właśnie lenia, nie chce mi się za bardzo nic robić, wychodzić, ambicja mi spada i tutaj zwłaszcza do osób, które miały podobną sytuację, wchodzi na to, że gdzieś to samo odpuści. Też widzę jedną rzecz, słuchajcie, tego jeszcze nie powiedziałem wcześniej. Jest ktoś, kto nagle zacznie się starać. Nagle pokazuje albo mówi, że jej lub jemu zależy. I to niekoniecznie musi być ktoś na zasadzie mąż, żona, partner, partnerka, chłopak, dziewczyna i tak dalej. Może znajomy, może powiedzmy współpracownik, czy słuchajcie, znajomy ze szkoły, czy z uczelni, ale tu jest powiedziane, że no trzeba się przyjrzeć takim osobom, dlatego że najprawdopodobniej jeszcze same nie wiedzą, czego chcą, a wy pokazujecie się jako 7 mieczy i no, na szczęście umiecie zidentyfikować kogoś, kto działa za plecami, czy działa nieszczerze, czy działa nie fair. I to znaczy tak, zanim komuś zaufacie i zanim ewentualnie wpuścicie tę osobę z powrotem do swojego życia lub zanim pozwolicie komuś, no nie wiem, słuchajcie, nagle znowu być blisko was, to najpierw te osoby sprawdzacie. I wydaje mi się, że to nawet nie tylko chodzi o osobę, ale w ogóle zanim podejmiecie jakąś decyzję, czy jakieś kroki podejmiecie, to wszystko musi być 1000 razy przez skorpiony sprawdzone. I tylko żeby was to nie zgubiło. Żeby nie było tak, że zaczniecie działać tylko i wyłącznie tak, jak wam podpowiada powiedzmy rozum na przykład, bo tutaj to może być takie przewrotne. Z jednej strony działać w zgodzie ze sobą i z tym, co podpowiada wam rozum, ale nie kierujcie się tylko i wyłącznie tylko nim samym. Bo wiecie, no rozum ma to do siebie, że czasami myślimy i to myślenie się nigdy, słuchajcie, nie kończy. Więc w pewnym momencie trzeba sobie po prostu powiedzieć, no dobra, no to teraz koniec myślenia, teraz przechodzę do czynów i żeby w taką pętlę siebie pętlę myśli, żeby się nie wprowadzić, ale jeszcze jedna ważna rzecz, że w ogóle droga na skróty jest zła. W tym miesiącu dla was, skorpiony, w marcu, drogi na skróty nie wybierać. I to też, słuchajcie, powiem tak, ktoś powraca i rzucacie się mu po prostu czyjej w ramiona po długiej nieobecności i nagle wszystko jest cudownie. No właśnie, trzeba tutaj obserwować, trzeba tutaj być uważnym i sprawdzać, czy naprawdę ten ktoś zasługuje na wasze zaufanie. W Radzie Król Mieczy, a za oknem słyszę jakiś helikopter. Wy pewnie też. Słuchajcie, no i właśnie, jeśli chodzi o urzędników, jeśli chodzi o listy, jeśli chodzi o odwołania, koniecznie pisać, koniecznie komunikować się, bo też tutaj widzę, że coś nie ruszy do momentu, gdy się o to nie postaracie. Sporo znaków miało podobny przekaz. Być może właśnie ten taki koniec zimy, początek wiosny będzie czasem, w którym no, trzeba będzie dużo się komunikować i walczyć o swoje, no to co wam się należy. Czy pieniądze, czy spadek, czy honor, czy słuchajcie, jakieś tam, nie wiem, co wy tam macie, no, udziały. Tutaj jest powiedziane, żeby z urzędnikami sądowo koniecznie działać. Jeśli ktoś się z kimś sądzi lub jest rozwód i to w ogóle nigdzie nie rusza, to jest powiedziane, że koniecznie trzeba zmienić adwokata, czy tam, słuchajcie, no, jakiegoś urzędnika, prawnika czy prawniczkę, którzy z wami pracują. Wtedy ruszy.
Czego nie robić, czego unikać? 4 buław. No i słuchajcie, no tutaj zwłaszcza w połączeniu z kartą kochanków. No pewnie będę się powtarzał, ale no nie od razu. Niech Was nie interesują szybkie rezultaty, szybkie znajomości, szybkie powiedzmy obietnice, takie. Tutaj naprawdę trzeba, lepiej jest coś powiedzmy upiec w mniejszej temperaturze, a dłużej, aniżeli szybko i to spalić. Wiecie o co chodzi? Mam nadzieję. To ostatnio gdzieś widziałem mema właśnie z kurczakiem, gdzie po lewej stronie był taki właśnie przypalony, a po drugiej stronie taki super, taki soczysty i taki przyrumieniony i no, było coś napisane o tym czasie. I jak najbardziej, zaufajcie procesowi, ale też widzę, że co? Jeśli chodzi o przeprowadzki i wyjazdy, nawet jeśli one są spowolnione, nawet jeśli trzeba jeszcze troszeczkę w czasie odłożyć pewne rzeczy, to nic, to dobrze, nie rezygnujcie z tego w ogóle. W sensie, no nie rezygnujcie z tego. Po prostu pozwólcie, żeby to się swoim takim czasem, ten proces gdzieś tam, słuchajcie, toczył. Co jeszcze? Tutaj też jest powiedziane, że dla osób, które no miały leniuszka ostatnio, marzec to czas wychodzenia do ludzi, rozmawiania, załatwiania, komunikowania się i tak sobie planujcie czas, żeby jak najmniej czasu spędzać w domu. Powiem też tak, sprawdzajcie koniecznie czytania na Nowy Rok chiński, numerologiczny, na zimę, na jesień, przepraszam, na wiosnę też niedługo będą czytania i jeśli macie ochotę się zrelaksować przy przy palącym się kominku, przy no, takim trzasku drewna palącego się, to zapraszam do filmiku, który jest już na moim kanale. Na pewno gdzieś tutaj będzie podlinkowane, a tymczasem do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.